serdecznie w 23. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, który nagrywamy w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Solutio Medica. Moją gościnią dzisiaj jest malarka i twórczyni komiksów Joanna Karpowicz. Asia ukończyła Wydział Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2001 roku obroniła dyplom w pracowni profesora Leszka Misiaka. Mieszka i pracuje w Krakowie. Znana jest głównie ze swojej malarskiej serii z Anubisem, która dokumentowana jest w formie artbooków wydawanych przez Team of Comics. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. Asiu, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy. To ja dziękuję za zaproszenie. Wywodzisz się z artystycznej rodziny. Jak wpłynęło na Twoją decyzję o zostaniu malarką? Moja mama, Anna Karpowicz-Wessner, i mój ojciec Sławomir Karpowicz poznali się na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Schanzenbacha. Wow. Więc to było takie mocne środowisko. Obydwoje mieli ogromny talent i mocne osobowości i po prostu w tej pracowni jakby zakwitła ta miłość. Ja urodziłam się na 3. roku studiów i już nie miałam wyjścia, trochę byłam w tym środowisku, natomiast dla moich rodziców to był ogromny skok, taki awans społeczny jakby, bo byli pierwszymi osobami z wyższym wykształceniem w rodzinie. Oboje wywodzili się z takich prostych rodzin i zupełnie innych, nieartystycznych środowisk. Natomiast ja dorastałam w rodzinie artystów. Moja siostra, 9 lat młodsza ode mnie, Kasia Karpowicz, jest malarką doskonałą. Pozdrawiamy ją. Pozdrawiamy ją. Ja muszę przyznać, że ja byłam bardzo mało zainteresowana karierą artystyczną. Byłam bardzo takim dzieckiem, które lubiło sport głównie. I oczywiście rysowanie i malowanie było dla mnie naturalne, ale nie było tak jak dla mojej siostry, na przykład takim oddychaniem, taką aktywnością po prostu, która ją napędzała. Ja bardzo długo nie wiedziałam, kim chcę być, co chcę robić. Marzyłam o byciu archeologiem, stąd jakby mój pomysł na wykształcenie był taki bardziej w kierunku ogólnym, historia i tak dalej, później w kierunku tej archeologii, natomiast moja matematyka była bardzo słaba, zbyt słaba, żeby dostać się do liceum ogólnego, stąd wybrałam liceum plastyczne i jakby moi rodzice nie byli jakoś szczególnie zainteresowani wspieraniem tej drogi artystycznej. Czyli nie czułaś, że powinnaś zostać artystką? Nie, zupełnie nie. W dniu egzaminów do liceum plastycznego, bo one są wcześniej niż do normalnego liceum, mój ojciec zapytał, dlaczego jestem tak elegancko ubrana. No i poszłam, zdałam nawet matematykę, bo też była na egzaminie i jakby te 5 lat następnych spędziłam w plastyku, co było chyba dobrym wyborem. Wszystko w Krakowie? W Krakowie, tak. I później studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych malarstwo, z tym, że może trochę za dużo powiedziane, że studiowałam, bo ja już pracowałam wtedy jakby, żeby poprawić swoje warunki ekonomiczne i pracowałam jako copywriter, pisałam teksty reklamowe i zajmowałam się tworzeniem strategii, więc przez te 12 lat od rozpoczęcia studiów pracowałam w reklamie i właściwie moje życie w tej pracy polegało na malowaniu w weekendy. I też kilka lat po zakończeniu tych studiów nadal, tak, bo ja po prostu widziałam, jak wygląda życie malarzy i chciałam żyć inaczej. Ja chciałam mieć pracę od 9 do 16 czy 17. Oczywiście praca w reklamie taka nie jest. I przede wszystkim jakąś stabilność finansową, bo widziałam, jak wygląda życie moich rodziców i jak bardzo wymagający i ryzykowny jest ten zawód. I jakby uniknęłam romantyzowania zawodu artysty dzięki temu, że byłam w rodzinie artystów. To jest główna taka zaleta, którą wyniosłam stamtąd. No bo ludzie, którzy jakby nie mają styczności ze sztuką, taką życiem ze sztuki, wyobrażają sobie dużo rzeczy, a
prawda jest troszkę inna. To nim może pogłębimy ten temat, chciałabym Cię zapytać, no to co się stało, że z takiej niedzielnej malarki już w tym swoim życiu zawodowym, no jednak postanowiłaś w pełni oddać się tej twórczości artystycznej? Myślę, że ten okres takiej pracy, różnych prac, jakby zupełnie zorientowanych na czymś innym niż tworzeniu malarstwa, pozwoliło mi docenić malowanie. Bo ja wcześniej nie czułam, że ja bez tego nie mogę żyć. Ja po prostu myślałam sobie, że chciałam próbować wszystkiego. I podróżować, i pisać, i tak dalej. I nie przeszkadzało mi to, że zarabiam pieniądze na pisaniu o rocznej produkcji bieli chemicznej. Ale z czasem zaczęłam jakby tracić takie poczucie, najlepiej się czułam malując, a jednocześnie nie byłam malarzem, no bo chodziłam do pracy. I w pewnym momencie jakby poczułam ten konflikt, był bardzo, bardzo głęboki. W ogóle nie funkcjonowałam na rynku sztuki zawodowym, takim nie było moich prac w galeriach i tak dalej, tylko po prostu malowałam i rozdawałam te prace jakimś przyjaciołom i tak dalej. I w pewnym momencie podjęłam decyzję, że odchodzę z tej pracy w reklamie. Wtedy już miałam jeszcze firmę własną. A bałaś się tego? Bardzo. Bardzo, bardzo. No bo to jakby rzucasz coś, co jest pewne, tą wypłatę comiesięczną i tak dalej, na korzyść tego, na rzecz tego, że skaczesz w jakieś nieznane, nie? Ale jednocześnie było mi to bardzo potrzebne, bo wtedy dopiero poczułam, że wiem, kim jestem. Wtedy byłam na tyle jakby też dojrzała, żeby kontynuować tą ścieżkę. Wtedy zaczęłam malować tą serię z Anubisem, która też utrudniała mi wejście na rynek, bo galerie się bały jej i chciały tak zwane normalne obrazki, bez tego diabła. Ale ja jakby no, wiedziałam, że to jest coś, co chcę kontynuować. Po prostu ten okres pozwolił mi poczuć, jak bardzo mi tego brakuje i zrozumieć, że to jest coś, co chcę robić. Myślę, że to jest ważne, żeby mieć taką determinację, a nie iść od początku taką ścieżką oczywistą. Powiedziałaś o romantyzowaniu zawodu artysty, takim podejściu. A jakbyś w ogóle próbowała zdefiniować, kim jest artysta, artystka? No właśnie, wkurza mnie strasznie stawianie artysty na takim piedestale ulepionym z weny, natchnienia jakiegoś wrażliwości. To jest też określenie, które jest przypisywane artystom. I takiego właśnie takiej hiperwrażliwości, takiego natchnienia i uważam, że to jest bardzo złe dla nas, dla artystów. Po pierwsze, myślenie w ten sposób o sobie samym też jakby odejmuje ci pewne rzeczy i pewne możliwości i otwarcie się na pewne ścieżki. Być może, że też powoduje problemy z dyscypliną, która jest niezbędna w tym zawodzie, a dla innych ludzi bo ja wiem, że to jest oczywiście takie kuszące, żeby na tym piedestale stanąć, prawda? Bo dużo ludzi mówi, że ja jestem taki wrażliwy, bardziej wrażliwy niż pani z Żabki i w związku z tym widzę więcej, czuję więcej, ale potem dzięki temu tak zwani normalni ludzie, odbiorcy nie rozumieją, że nasz zawód to jest po prostu zawód też. Zawód z obowiązkami, zawód z staraniem się, zawód, w którym rzeczy nie przychodzą łatwo. Zawód, który wymaga ochrony też od strony takiej po prostu prawnej, nie przywilejów, bo tego nie powinniśmy się domagać w żaden sposób, to jest normalna praca, natomiast właśnie to są takie konfliktujące rzeczy. Nie wiem, czy to my sami wybudowaliśmy sobie ten piedestał, czy wskoczyliśmy na niego, nie wiem, tam ze Stanisławem Przybyszewskim w XIX wieku i już nigdy nie zeszliśmy z niego. Szczególnie Kraków jest właśnie taki, bardzo taki... Miasto artystów. No ale nie tylko Kraków. Myślę sobie, że generalnie takie bycie artystą, gdzie na przykład w krajach, gdzie sztuka jest faktycznie zawodem, jest przemysł związany ze sztuką, na przykład Francja,
to jest normalna rzecz i nikt nie zadaje ci pytania, czy z tego można wyżyć. W Polsce to jest takie sensacyjne. No i dużo też artystów jakby walczy o przetrwanie w związku z tym, nie? Wzbudza podziw, a czasami zdziwienie. Tak, tak. I też, no nie wiem, no wydaje mi się, że zaczęłam się, potem jak przesłałaś mi pytania, zaczęłam się interesować w ogóle tym tematem i szukać troszkę na temat powiązań pomiędzy na przykład takimi może chorobami psychicznymi, a artystą, empatycznością, a artystą i tak dalej. Bardzo dużo jest ciekawych badań na ten temat, ale nie wiem, na ile one są reprezentatywne i czy naprawdę wskazują, że ta wysoka wrażliwość jest przypisana do zawodu artysty. Na pewno trzeba jakąś wrażliwość mieć, ale mnie się wydaje, że to jest w dużej mierze też praca. Mój ojciec kiedyś mi powiedział, wiesz co, takich utalentowanych osób jak ty to mnóstwo, ale pracowitych osób utalentowanych jest bardzo mało. I mówi, 99% to jest praca. 1% to jest talent. I możesz mieć talent, ale możesz go zaprzepaścić po prostu nie wstając odpowiednio wcześnie. Wiesz co, raczej próbował zniechęcić, wiesz, on był taki właśnie, że rzucił takie zdanie i poszedł sobie gdzieś, nie, nasz ojciec, pomimo, że on później, w późniejszych latach, najpierw został asystentem w pracowni, potem dostał własną pracownię malarstwa i ja, gdybyśmy byli niespokrewnieni, to wybrałabym tą pracownię. Bo miał interesującą tą pracownię i fajnie to prowadził, natomiast wybrałam pracownię Misiaka, tam też było dużo miejsca na rozwijanie takich indywidualnych ścieżek. Tam studiował Willi Sosnal między innymi, Rafał Borcz, Cecylia Malik w tej pracowni. Tak, dokładnie. To profesor Misiak po prostu pozwalał ludziom tam swobodnie się rozwijać. Natomiast mój ojciec na akademii nie roztaczał nade mną i nad moją siostrą parasola ochronnego, wręcz przeciwnie. Było nam trochę trudniej przez to, że był profesorem. Tam były różne sytuacje takie, w których no, ludzie próbowali zobaczyć, co możemy, czego nie możemy i tak dalej. Ale miałeś do niego o to pretensje? Nie, absolutnie nie. Omijaliśmy się, mieliśmy swoje tereny i no, to było trochę. On w ogóle, jak ja zdawałam egzaminy, to odsunął się od egzaminów z tego powodu, bo nie chciał mieć nic jakby wspólnego, bo zwykle pracował przy egzaminach. Także no, to było takie w miarę higieniczne koegzystowanie, ale doceniałam go bardzo jako malarza. Zmarł w 2021 roku, jak ja miałam 24 lata, moja siostra 16. Właściwie cała ta seria z Anubisem jest jakby też tak jego odejściem rozpoczęta. W tak? 2001 zmarł, tak. Ja zaczęłam malować to w 2012. Ten cały okres od 2001 do 2012 to był bardzo skomplikowany okres w moim życiu i też jakby dochodziłam do siebie w związku z takim uświadomieniem sobie jego odejścia. Potem odeszły dwie też inne bliskie mi osoby z rodziny, które mnie praktycznie też wychowywały w jakiś sposób, moi dziadkowie. No i to wszystko znalazło się w tej serii. No już zaczęłaś mówić o Anubisie, więc muszę cię o niego zapytać. Kim jest ten Anubis? Anubis ma wiele warstw. Może ci opowiem, jak zaczęłam to malować. Maluję często ze zdjęć. Zdarzało mi się dawniej, że malowałam z jakichś zdjęć archiwalnych. Dzisiaj zwykle maluję ze swoich własnych zdjęć. Traktuję aparat w telefonie jak szkicownik. Wtedy w 2012 roku malowałam obraz na podstawie zdjęcia z archiwum, Narodowego Archiwum Fotografii. Zdjęcie zrobione gdzieś koło Zamościa, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Facet siedzi na łódce ze swoją rodziną, z kobietą i z małą dziewczynką. Facet jest odwrócony w stronę obiektywu fotografa, który zapewne siedzi na drugiej łódce. I wszyscy są tam bardzo poważni na tym zdjęciu, tak jak wtedy ludzie pozowali. Chociaż w mojej głowie wytworzyła się taka historia, że tam na tym zdjęciu jest jakieś przeczucie tego, co się zdarzy na Zamojszczyźnie już niedługo. Mój ojciec jest ze Szczebrzeszyna, tam te tereny są bardzo ważne dla mnie. Zamojszcz jest tuż koło Szczebrzeszyna. I kiedy malowałam ten obraz, nie do zniesienia stało się dla mnie spojrzenie tego gościa i domalowałam mu w jakimś odruchu dziwnym uszy.
I zrobiło mi się lepiej. Takie uszy szakala. Już wcześniej malowałam takie postacie szakalowate, ale nie wiązałam tego z starożytnym Egiptem. I dopiero jakby to jest dowód na to, że może, nie wiem, wena nie istnieje dla mnie, praca dla mnie istnieje, ale też może jakaś intuicja istnieje. I ona jest ważna. Ja bardzo lubię na przykład popełnianie błędów w trakcie pracy i ta intuicja właśnie doprowadziła mnie do tych uszu. Jak skończyłam ten obraz, na łódce siedział szakal, przewoźnik. W mojej głowie szybko, ponieważ 5 lat studiowania, 5 lat w liceum plastycznym i 5 lat później na akademii, masz cały czas tą historię sztuki, wałkowana jest historia starożytności, która zresztą bardzo mnie interesuje i interesowała zawsze. Anubis jest tym bóstwem pogrzebowym, które miało większą i mniejszą wartość na przestrzeni historii starożytnego Egiptu. Jest takim towarzyszem, który przeprowadza zmarłych w zaświaty. Zresztą pełnił różne role. Ten szakal bierze się z tego, że szakale często rozszarpywały zwłoki na cmentarzach i właśnie to takie myślenie magiczne, nadajmy temu maskę, twarz, czegoś, co niszczy zwłoki, żeby pilnowało zwłoki później. Bardzo ma dużo też Anubis ten ze starożytnego Egiptu przeniesień na późniejsze kulturowe obszary różne. W Grecji to jest Anubis, na początku porównywany do Hermesa, później powstał z tego Hermanubis. Ze świętym Krzysztofem też jest dużo styków wspólnych. Często święty Krzysztof jest przedstawiany na obrazach z głową psa. Więc jest... Ta symbolika była dla Ciebie ważna. Była ważna, ale ona była ważna na takim etapie zrozumienia, dlaczego to mogło się pojawić u mnie. Na pewno na początku ta seria była takim sposobem na zrozumienie śmiertelności. Ja oczywiście zostałam wychowana, tak jak większość ludzi, w religii katolickiej, natomiast nie ma ona dla mnie żadnego znaczenia od dawna, ale jakaś duchowość jest ważna. Oczywiście jak tylko zaczęłam malować Anubisa w Krakowie i pokazywać go gdzieś na jednej i drugiej wystawie, zaczęłam dostawać wiadomości od zatroskanych katolików o moją duszę. Myślę, że samo z siebie to by się nie zadziało, gdyby nie artykuł w magazynie Kraków, który nazwał mnie New Age'owcem, który propaguje kulturę śmierci. No i po tym artykule dostałam tak 300 maili od różnych ludzi. Jeden od księdza z zaproszeniem na egzorcyzmy, żebym przestała malować tego diabła. W szoku, no. Ale to Cię w żaden sposób nie zniechęciło. No, Słuchaj, jak coś to mnie zachęciło nawet, powiedziałabym tak. Dostawałam też propozycję, żeby z tych maili zrobić jakiś jakby performance artystyczny, ale odmawiałam, no bo nie chcę być znana z tego, że ktoś mnie hejtuje, tylko z tego, że coś maluje. To był dalej taki moment, w którym galerie bały się brać to i na przykład obraz się sprzedał, po czym galerniczka dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, mąż przyniósł ten obraz, bo żona się boi. A co, że chciał go zwrócić? No zwrócił. Oddaliśmy mu kasę. Ja, tak jak mówię, zaczęłam malować to, żeby poskromić taki lęk przed śmiercią, coś sobie takiego obiecać, że jest jakiś, ktoś tam będzie na mnie czekał, jak odejdę i przeprowadzi mnie na tą drugą stronę, obojętnie co tam jest po tej drugiej stronie, czy nic, czy cokolwiek, jakiś przyjaciel. Stąd też pierwsza moja wystawa miała tytuł Anubis, mój przyjaciel. Ona była w wystawie Łącznik, w Galerii Łącznik, która już nie istnieje. Ewa Kawecka była kuratorką. Taka studencka galeria przy ASP. I ta seria funkcjonuje do dziś, pomimo tego, że na początku bardzo trudno było mi sprzedawać te obrazy, ale jakby uparłam się i malowałam je. I dzisiaj mogę powiedzieć, że ona jest bardziej o życiu niż o śmierci, o odchodzeniu, bo właściwie bez tej śmiertelności, bez tego poczucia śmiertelności nie moglibyśmy docenić tej filiżanki kawy, którą sobie pijemy gdzieś tam na słońcu, przy stoliczku w tej chwili. Więc to jest takie po prostu żyj tu i teraz, ciesz się tym. Jest oczywiście tam ten cień we wspólnym mianowniku tych obrazów, ale odbiorcy moich prac dzielą się na takich, którzy jakby widzą w nich nadzieję i
I właśnie to cieszenie się życiem i na takich, którzy widzą bardziej ten cień. Czasami im się to podoba, a czasami się boją. I nie masz takiego poczucia znudzenia Anubisem? Znudzenia? Nie, wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że bardzo trudno byłoby mi teraz namalować obraz bez Anubisa, bo ja wszędzie go widzę po prostu już. Jest takim elementem tego całego uniwersum anubisowego, które stworzyłam od 2012 roku w obrazach. Jest ich mnóstwo i dalej mam mnóstwo pomysłów na nowe. W Twoich wypowiedziach często pojawia się kwestia odbiorcy. Nawet dzisiaj, jak teraz rozmawiamy. I w związku z tym chciałam Cię zapytać o to, bo Twoje prace zachwycają wiele osób, które nie interesują się specjalnie ani sztuką w ogóle, ani sztuką współczesną. Tak sobie mówiłyśmy wcześniej przed rozmową, że niektórzy mogliby powiedzieć, że te prace są przystępne. W specyficznym, oczywiście także trochę takim negatywnym rozumieniu tego słowa. I właśnie z kolei inne osoby nie zachwycają te prace właśnie z tego powodu, bo są przystępne, może zbyt ilustracyjne, zbyt dekoracyjne. Jak Ty do tego podchodzisz? Tak, zgadza się wszystko. Przystępność jest tu komplementem i obelgą z jednej strony zawsze, ze strony odbiorców. Malarstwo generalnie jest taką środką sztuki w oczach krytyków, bo jest właśnie przystępne. Ma niski próg przystępności, to malarstwo. Mnie się wydaje, że to nie jest tak. Po prostu bardzo trudno jest żyć z rzeźbą w domu. Da się, ale nie wszyscy mają do tego warunki. A jednak sztuka jest nam potrzebna. Jest potrzebna odbiorcom i to właśnie obraz jest taką najprostszą rzeczą, którą możesz umieścić we wnętrzu. Możesz mieć rzeźbę, owszem, możesz mieć tkaninę, możesz mieć wszystko, natomiast obraz jest prostym pierwszym krokiem. I ja cieszę się, że mogę być częścią tego skoku w świat sztuki dla niektórych ludzi. Wielu z moich klientów, mój obraz to jest pierwszy obraz, który kupili i dla mnie to jest największy komplement. Czy obraz, czy print, czy cokolwiek. Po prostu dla mnie to, że ktoś chce mieć moją pracę, jest wielkim docenieniem i też wsparciem dla tego, co będę robić w przyszłości. I te moje prace są ilustracyjne. To może niektórych ludzi... Ja wiem, że teraz jest powrót w malarstwie do takiego, że teraz już się nie patrzy tak tragicznie na figuratywność, jak jeszcze tam, nie wiem, 20 lat temu, czy 10 lat temu, czy coś, że teraz figuratywność jest bardziej doceniana, ale mi się wydaje jeszcze, że dla wielu ludzi one są za bardzo opowiadające. A mnie ten element realizmu, który w nich jest bardzo potrzebny do opowiedzenia tej historii i do wywołania nastroju. I dla mnie odbiorca jest ważny, bo ja prowadzę grę z odbiorcą. Ja maluję obraz i wysyłam sygnał do moich ludzi i oni odpowiadają. I to jest dla mnie największe szczęście. To może porozmawiajmy o Twoim trybie pracy, bo mówiłaś, że w momencie, kiedy porzucałaś pracę w agencji, no to tym ważnym argumentem było to, że pracujesz od 9 do 17. Jak teraz pracujesz malując obrazy? Wiesz co, tak samo. Ja lubię w ogóle pracę rano. Bardzo wcześnie wstaję i dla mnie te pierwsze godziny dnia, tam do 14, to jest bardzo intensywny okres pracy. Chyba że mam trening na 7, to wtedy jeszcze jest wcześniej trening. Pozdrawiam Tomka, mojego trenera. Natomiast to jest dla mnie bardzo ważne, żeby móc pracować regularnie, ale też na przykład osobą, którą bardzo podziwiam za pracowitość, 2 osoby są takie w moim życiu, to jest moja mama i moja siostra. Ja nie mam pojęcia, jak one potrafią tyle malować i tyle czasu poświęcić na malowanie, bo ja idę ścieżką mojego ojca, bo ja lubię tą regularną pracę, ale ja też muszę mieć oddech od malowania. Ja nie mogę malować cały czas i zresztą wydaje mi się, że trzeba żyć i przeżywać jakieś rzeczy.
gdzieś pojechać, coś zobaczyć, przeczytać jakąś książkę, pójść do lasu, żeby móc malować ten następny obraz, nie? Nie mogę siedzieć tyle w pracowni, bo zwariuję po prostu, nic nie wymaluję. A jeśli chodzi o samo medium, czemu zdecydowałaś się na malarstwo akrylowe? Słuchaj, malarstwo akrylowe to jest malarstwo dla niecierpliwych ludzi. Ja jestem bardzo niecierpliwa i bardzo chcę szybkich zmian i akryle zostały wynalezione, pierwsze takie polimerowe farby w okresie II wojny światowej, jak trzeba było szybko znakować namioty, skrzynie i tak dalej, a farba olejna szła bardzo wolno, więc oni te polimery wtedy jakby stosowali, a do takiego zastosowania artystycznego w latach 50. zdaje się Amerykanie i Francuzi zaczęli robić takie sety po prostu farb, które możesz wziąć w plener i potem możesz tą pracę szybko do teczki włożyć i nic się nie przyklei, a nie chodzisz, idziesz, a za tobą rój pszczół i jeszcze masz obraz olejny ze sobą. Ja nie pracuję w plenerach, muszę to zaznaczyć. Proszę mnie nie zapraszać na plenery, bo ja bardzo nie lubię owadów. I właśnie akryl jest farbą, która ma minus duży. Jest tak nową techniką, że konserwatorzy nie wiedzą, teraz dopiero widzą, co się dzieje z tymi pierwszymi pracami akrylowymi robionymi tam, nie wiem, w czasach Andy'ego Warhola i tak dalej, czy może jeszcze wcześniej. Teraz patrzą, jak to się konserwuje, ale wtedy te farby jeszcze nie były tak odporne na UV, jak te farby, które są teraz, więc kiedy się kupuje farbę akrylową, trzeba patrzeć na bardzo, bardzo dużo różnych czynników, bo tak jak każde narzędzie, może ona mieć lepszą lub gorszą jakość. I potem... Czyli chodzi Ci o tę dynamikę pracy, malowania? Tak. Można dużo zmian wprowadzać, można je wprowadzać szybko. Trzeba pewne rzeczy przewidywać, bo na przykład kiedy kładziesz czerwony kolor i chcesz uzyskać taką wyjątkową po prostu klarowność tego koloru, taką moc, to musisz go położyć à la prima na białym tle po prostu. Natomiast jak później chcesz go położyć, oczywiście są bardziej kryjące kolory, więc jak chcesz tą czerwień użyć później na czymś innym, to albo musisz podmalować białym, żeby on był taki widoczny. No po prostu trzeba to uwzględniać. Niby akryl to jest taka technika, że powinno się malować tam transparentnie i warstwami, ale ja tego nie stosuję. Ja maluję tak, jakbym malowała olejami, których nienawidzę, bo śmierdzą. I są brudne i strasznie długo schną. Pozdrawiam mamę i siostrę, które malują olejami. No i właśnie dlatego akryl jest dla mnie dobry. Dla mnie jest dobry. Nie wiem, czy dla innych osób. Dużo klientów nie odróżnia, ale są też klienci, którzy są bardzo wyczuleni na to i pytają, czy to jest malowane olejem, czy akrylem, bo wiedzą o tym i to jest prawda, że olej to jest taka bardziej szlachetna technika. No, akryl jest techniką nową. Malowanie plastikiem. Trochę. Szlachetna, czyli droższa technika. Wiesz co, chyba sprawdzona w czasie bardziej. Wiadomo, co się z tymi olejami dzieje. Są bardziej mniej odporne na, wiesz, jakieś zarysowania, zadrapania i tak dalej. Akryl ma różnie, no. Po prostu różnie. Ja też maluję bardzo gładko, bardzo rzadko tam są jakieś impasto, takie elementy, także to też jest specyficzne, nie? Może łatwe do fotografowania, bo werniksuję też albo na matowo, albo na taką satynę, natomiast trudne dla galernika do przechowywania. We wstępie wspomniałam o artbookach, które są ważną częścią Twojej twórczości, które dokumentują serię z Anubisem. Dotychczas ukazały się 2 takie edycje, widzimy je za nami. One się cieszą bardzo dużą popularnością. Ja bym Cię chciała zapytać o to, czym artbooki różnią się od takich typowych katalogów prac z reprodukcjami? Tak, jestem bardzo wdzięczna Team of Comics, Pawłowi Timofiejukowi za to, że chciał wejść w tą serię, bo on wydaje komiksy, wydaje takie bardzo fajne, społecznie wrażliwe, ciekawe tematycznie komiksy. Natomiast zdecydował się współpracować ze mną przy artbooku i edycyjnie to wygląda super. Odeszliśmy od takiej formuły, ja nie chciałam, żeby to wyglądało jak dokumentacja mojej pracy, tylko chciałam jakąś imersję wytworzyć. I mogliśmy to zrobić w jeden tylko sposób, żeby ujednolicić pokazywanie pracy na stronie i w związku z tym przykadrowaliśmy
większość prac, które się znajdują w artbooku, do takiego formatu, żeby jakby obrazy nie migotały po prostu. One też ułożone są w specyficznym takim kodzie znaczeniowym, który jest powiedzmy czytelny tylko dla mnie. Chociaż niektórzy czytelnicy też zwracają na niego uwagę i łapią jakieś tam połączenia. Wyjątkiem są obrazy, które są w pionie, bo nam było bardzo żal, więc czasami dajemy te obrazy w pionie w całości, jako takie przerywniki, ale mamy też trochę tego oddechu w postaci stron z tekstem i tak dalej, także wygląda to tak. Teraz pracujemy nad następnym tomem, 3. Będziemy startować z nim na kampanii na Kickstarterze pod koniec tego roku. Także też pewnie będzie grupy. Powiedziałyśmy o artbookach, no to może o printach, bo też to jest, wydaje mi się, taka nie do końca oczywista decyzja. Czemu w ogóle zdecydowałaś się na sprzedaż printów, które bazują na Twoich obrazach? Trochę to trwało, zanim się zdecydowałam wejść w printy. Myślę, że blisko 2 lata ta firma, z którą współpracuję, Fine Art Prints z Warszawy, proponowała mi różne rzeczy, wysłali mi ofertę, ja tam potem powiedziałam, że na razie nie, że może później, ale z czasem zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości od właśnie ludzi, których nie stać na pracę oryginalną, a chcą jednak mieć coś w domu. I Coś Twojego. Coś mojego. I przekonało mnie to, kiedy ludzie z Fine Art Prints przysłali mi pierwsze printy. Jak zobaczyłam jakby jakość tego, to zrozumiałam, że to jest bardzo wierne oddanie, bardzo wierna reprodukcja, bardzo dobra jakość i że nie będzie to po prostu zwykły wydruk. I miało to dla mnie znaczenie, znaczy nie decydowałam się nawet, względy komercyjne nie rządziły tą decyzją. Teraz doceniam to bardzo, bo okazało się, że to jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy troszkę mniej prac się sprzedaje, bo jest kryzys na rynku sztuki i tak dalej. Te printy są dla mnie ważnym źródłem dochodu, natomiast to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby człowiek, który nie chce, bo niektórzy nie chcą też mieć oryginalnej pracy, podróżują, przemieszczają się i tak dalej, albo nie może mieć oryginalnej pracy, może sobie pozwolić na print, który jest piękny w kolorze, piękny, i też jest sygnowany przeze mnie, więc to ma wartość kolekcjonerską, bo my po wypuszczeniu jednej serii już nie wracamy do niej. One mają określoną ilość, Tak? tak? One Nakład. mają określony nakład, jak się skończy, to już więcej nie będzie, ale będą jakieś jeszcze inne. Także ci, którzy mają na przykład, nie wiem, Żabkę albo Kiosk Ruchu, to są takie popularne printy, mają coś, co kiedyś będzie niedostępne. Już niedługo pewnie. W wielu momentach pojawia się temat odbiorców. Ja mam takie w ogóle wrażenie, że Twoja twórczość i Ty funkcjonujesz tak w dialogu z odbiorcą, też wsłuchujesz się w jego głos. A jakbyś opisała te emocje, które sztuka wywołuje w Twoich odbiorcach? No bo rozumiem, oni Ci pewnie też to komunikują. Mam dobry kontakt z odbiorcami i dużo kontaktu z odbiorcami online głównie. Chociaż przy okazji jakichś eventów, gdzie tam jeździmy z Pawłem Timofiewkiem, z artbookiem, gdzie podpisuję artbook i tak dalej, też przychodzą ludzie i też mam okazję z nimi porozmawiać. To jest wspaniały moment, bo to często są ludzie na przykład, którzy kupili tylko artbook, albo to są moi klienci, których nie znam, bo my nie mamy okazji poznawać klientów tak często. Czasami poznajemy ich, ale rzadko. Albo ludzie, którzy kupili print albo ludzie, którzy po prostu lubią serię i przychodzą do mnie z pustą kartką, żeby im narysować Anubisa. I to jest dla mnie ogromne szczęście, że mam tych odbiorców. Myślę, że łączy nas jakiś wspólny mianownik, bo ja, jak zaczynam to malować, byłam przekonana, że robię coś bardzo osobistego, co będzie tylko dla mnie czytelne. I że ta nostalgia, którą ja zawieram w tych obrazach, będzie jakby moim takim core memory. Okazuje się, że tak nie jest, że jakby dzielę to z częścią tych ludzi.
Nie ze wszystkimi. Część na przykład bardziej odbiera obrazy te, które odnoszą się do mojego dzieciństwa i to też jest ich dzieciństwo i tak dalej. Część jakby właśnie ten smutek, który jest podszyty na tych płótnach, część jakby to bardziej ich przyciąga. Każdy widzi tam coś innego. To jest dla mnie też cenne widzieć te prace oczami innych ludzi i też ja często dowiaduję się różnych rzeczy, ktoś mi zwraca uwagę na coś. Ja po prostu nie myślę za dużo, jak maluję. I często jest tak, że potem ktoś, kto jest jakby bardziej rozwinięty intelektualnie niż ja, z moich odbiorców potrafi mi powiedzieć na przykład coś o tej pracy i ja mówię sobie, o, to dlatego ja to namalowałam. To jest fajne. To jest fajne. Asiu, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i życzę Ci, żeby Anubis podróżował i był w coraz większej ilości domów i kolekcji. Dziękuję bardzo.